Cześć dziewczyny, bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj w naszym studio i że to z Wami będzie kolejny odcinek wideo podcastu Wybieram PWC. Dziś porozmawiamy sobie o zespole CIMAS. Wiem, że jest to zespół różnorodny i słyszałam taką opinię, że ile osób w tym zespole, tyle historii, jak do tego zespołu się trafiło. Więc jestem bardzo ciekawa, jak wyglądały Wasze historie. Jak Wy się tutaj znalazłyście? U mnie historia wyglądała, powiedzmy, dosyć tradycyjnie, ponieważ jestem studentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość. Pracowałam również wcześniej w księgowości w spółce, a jak trafiłam do PWC, w zasadzie, wiesz co, praca w księgowości była taka dość powtarzalna, taka, no już powiedzmy, rutynowa, a tutaj jakby projekty są różnorodne, jest duża elastyczność, dlatego właśnie wybrałam ten zespół. Czyli szukałaś czegoś innego versus to doświadczenie, które miałaś już w trakcie studiów? Tak, powiedzmy, że jakby czegoś, żeby się nie nudzić. Okej. Pola, a jak to wyglądało u Ciebie? U mnie ta historia była zupełnie inna, dlatego że ja studiowałam na Politechnice Warszawskiej elektrotechnikę i tam miałam na ostatnim roku studiów inżynierskich taki przedmiot jak rachunek ekonomiczny w elektroenergetyce. No i tam trochę było wspominane o finansach. Bardziej tak naprawdę o wycenach, no ale zainteresował mnie ten temat. No i po studiach stwierdziłam, że może warto spróbować w PWC i tak bardziej właśnie w finansach. No i brałam udział w rekrutacji NanoShadow. Ta rekrutacja była do audytu, no i tam dostałam się na staż. No ale z uwagi na fakt, że praca miała zaczynać się dopiero w październiku, to stwierdziłam, że nie chce mi się tyle czekać. No bo to był czerwiec, więc w związku z tym napisałam do działu HR, czy przypadkiem nie mają czegoś tak na wakacje. No i w sierpniu przyszłam, a tak właściwie w lipcu, na rozmowę rekrutacyjną. No i od sierpnia rozpoczęłam pracę w CIMASie i tak naprawdę nigdy nie przestałam pracować w CIMASie i nigdy nie poszłam do audytu. Także tak. Czyli Ty jesteś przekonana na to, że audyt stracił tutaj dobrą kandydatkę. Zdecydowanie. Ale to bardzo ciekawe, że Wasze historie są tak różne i że znalazłyście się w jednym zespole. Zdecydowanie popieram to, co też mi mówiłyście wcześniej, że ile osób w CIMASie, tyle będzie tych historii. Jest to super ciekawe. Zastanawiam się nad tą różnorodnością jeszcze w kontekście Waszego zespołu, bo wiem, że nie tylko macie różnorodne historie, nie tylko różnorodnych ludzi, ale też różnorodne zespoły, które zajmują się totalnie różnymi rzeczami. Czy możecie trochę więcej o tym opowiedzieć? Jakie to są zespoły? Jasne, to może zacznijmy w ogóle od rozwinięcia skrót CIMAS. CIMAS, czyli rozwijając ten skrót, to jest Capital Markets and Accounting Advisory. Zaczynając od Capital Markets, no to jest ta część naszego działu, gdzie nasi koledzy i koleżanki zajmują się pomocą i doradztwem dla spółek, jeżeli te są zainteresowane byciem na giełdzie, wejściem na giełdę, czyli tak naprawdę pomagają im w różnych aspektach. Oprócz tego mamy zespół Accounting Advisory, tak? Czyli tutaj jest księgowość. No i jest to zespół, który realizuje głównie projekty zajmujące się doradztwem CFO czy głównych księgowych w rozwiązywaniu jakichś przeróżnych problemów, które często spędzają im sen z powiek wręcz. Również pomagamy w przygotowywaniu sprawozdań finansowych, ale także jest to transformacja zespołów księgowych, taka powiedzmy technologiczna i usprawnianie wielu procesów finansowych. Tak, no i właśnie mamy tam zespół Tools, gdzie nasze zespoły pracują nad narzędziami, które później my jako CIMAS wdrażamy już bezpośrednio u klientów. Są to narzędzia, które wspomagają różne procesy księgowe u spółek. Oprócz tego jeszcze mamy część atestacyjną, gdzie no to są takie małe audyty, gdzie badamy jakąś część danych finansowych, które muszą być zbadane na potrzeby jakichś raportów. No i przy tych atestacjach potrzebne jest po prostu wystawienie opinii biegłego rewidenta. Oprócz tego jest jeszcze FOF, czyli Finance of the Future. Jest to zespół zajmujący się takim, powiedzmy, finansami, ale bardziej w ujęciu kontrolingowym, również usprawnianiu procesów takich jak, powiedzmy, budżetowanie, prognozowanie, monitorowanie, ale również raportowanie. Oraz ostatni z naszych zespołów to Finance Transformation, który zajmuje się transformacją procesów księgowych i modeli operacyjnych w spółkach.
Jest tego dużo, naprawdę Tak, dużo. jest dużo. A w takim razie, gdzie wy w tej strukturze jesteście? Co wy robicie? Czym wy się zajmujecie? No, ja tak naprawdę w zespole SIMAS jestem od 5 lat. Rozpoczynałam jako stażystka, teraz jestem już starszą konsultantką, więc miałam dużo możliwości uczestniczenia w różnego typu projektach. Zaczynałam w atestacjach przede wszystkim ze względu na to, że tam badaliśmy dane finansowe, które dotyczyły biznesów powiązanych z energetyką. No i tam były po prostu dane finansowe dotyczące energii. No i w związku z tym, że skończyłam takie, a nie inne studia, no to miałam, powiedzmy, taki backup biznesowy i byłam w stanie dużo więcej zrozumieć niż czasami osoby, które skończyły tylko finanse. Także to było na pewno bardzo przydatne. Oprócz tego robiłam też projekty już takie typowo księgowe, jak na przykład wdrożenie nowego MSSF-a 16 u klienta. Oraz teraz jestem na secondmencie, jestem w tej odłamce FOF-u, czyli tam tak naprawdę uczestniczę w secondmencie, czyli w takim projekcie, gdzie jestem na wymianie, pracuję tam po prostu jako taki, można powiedzieć, dodatkowy pracownik w dziale finansowym u klienta, gdzie wspieram ich w różnych działaniach takich codziennych. I dzielisz między Polskę i jaki kraj w takim razie swoje obowiązki? Tak naprawdę tylko Polskę. Tylko w Polsce? Tylko w Polsce, tak mi się nie zdarzyło. Tam miałam jakiś jeden projekt, gdzie mieliśmy współpracę z zespołem z Niemiec, ale tak naprawdę raczej moje projekty wszystkie dotyczą klientów polskich i rynku polskiego. No nie, jeszcze jak brałam udział w projektach dla Capital Markets, gdzie tam próbowaliśmy, już nie pamiętam, chyba to były projekty z PWC Estonia, tak? No to tam też wspieraliśmy naszych kolegów i koleżanki właśnie w projektach dotyczących wejścia na giełdę przez właśnie klienta zagranicznego. Czyli rzeczywiście jest tak, jak ty, Monika, powiedziałaś, że nie ma nudy. To, jak się rozwijacie, pokazuje, że naprawdę można trochę też skakać po różnych tematach i zobaczyć to, w czym czujecie się najlepiej. Trochę bym jeszcze pogłębiła ten temat, jak wygląda ten wasz dzień pracy. No i Monika, oczywiście od ciebie też chciałabym usłyszeć informację, gdzie ty w tej całej strukturze się znajdujesz. Czy robisz coś podobnego, czy totalnie coś innego? No ja w PWC jestem dużo krócej niż Pola, bo jestem od lekko ponad roku. Ja zajmowałam się głównie projektami z zakresu w części Accounting Advisory i w zasadzie od razu po dołączeniu do zespołu dołączyłam do projektu, który był dość długookresowym projektem. Był to projekt bardzo wymagający, ale też bardzo, bardzo ciekawy. Było to wsparcie klienta w przygotowaniu pierwszego raportu zintegrowanego, także przydała się nie tylko wiedza finansowa, ale również ogólno pojęta wiedza biznesowa. No, projekt był naprawdę, naprawdę super. Oprócz tego były to tam, powiedzmy, mniejsze projekty, było to kilka projektów takich typowo doradczych, związanych z ujęciem transakcji na zakup energii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł, więc powiedzmy temat całkiem na czasie. A jak wygląda taki typowy dzień pracy? W zasadzie ciężko powiedzieć. Nie ma czegoś takiego jak typowy dzień pracy. Są to jakby... Przynajmniej zaczynacie od kawy. Tak, Kawa to jest początek, tak? Tak. No, okej, czyli coś typowego w waszym dniu możemy znaleźć. Tak, aczkolwiek każdy dzień jest inny. Wiesz, niektóre dni są takie, że jest to, że tak powiem, dzień spotkań z klientem i w zasadzie cały kalendarz, że tak powiem, jest przeładowany spotkaniami z klientem lub przygotowaniami do nich po prostu. A są też takie dni, że ta praca jest taka typowo operacyjna, projektowa, czyli po prostu realizujemy kolejne zadania, że tak powiem, w toku projektu, zbieramy, analizujemy dane, spotykamy się z innymi członkami zespołu, monitorujemy przebieg projektu, no i rozwiązujemy takie bieżące problemy, tak? Wiadomo, zawsze się mogą pojawić. Jesteście bardziej fankami tego pierwszego opisu, gdzie jest dużo spotkań z klientem, czy może tego, jak siadacie też i robicie swoją pracę, macie taki moment skupienia, pracy z innymi, coś wolicie bardziej, czy to jest raczej wyrównane? Zależy. Mi się wydaje, że to też zależy od dnia i humoru. Śmiesznie to brzmi, ale tak naprawdę
to myślę, że właśnie bardzo fajna jest ta różnorodność i że to się zmienia. Ja byłam też, te moje projekty trwały różne okresy czasu. Niektóre trwały miesiąc, inne trwały 3 miesiące, inne trwały tydzień, więc to też wszystko się zmienia tak naprawdę i czasami praca jest prostsza, czasami trudniejsza, czasami wymaga dużo więcej skupienia, czasami mniej, więc to naprawdę ciężko powiedzieć, nie ma typowego dnia. Super, w sensie brzmi to naprawdę jak bardzo ciekawa praca, aż Wam zazdroszczę. I też bardzo Wam dziękuję za wyjaśnianie od razu wszystkich skrótów, żeby to było jasne dla wszystkich. Się. Bardzo to doceniam również ja. Dziewczyny, a może opowiecie coś jeszcze właśnie w kontekście Waszej pracy, na przykład o doradztwie księgowym. Czego dotyka ten obszar? Jakie projekty Wy tam realizujecie? Tak wiecie, takie mięso tej pracy, tak bym powiedziała. Zespół Accounting Advisory zajmuje się przede wszystkim doradztwem w rozwiązywaniu takich skomplikowanych problemów księgowych. Oprócz tego pomoc w przygotowaniu sprawozdań finansowych, ujęcie fuzji, przejęć, powiedzmy sporządzanie sprawozdań zgodnie z MSSF-ami czy skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Również przygotowanie sprawozdań zgodnie z najnowszymi regulacjami, których jest coraz więcej i trendami. Wiadomo, tak jak na przykład Integrated Reporting, jest to najnowszy trend teraz na rynku. Oprócz tego zajmujemy się także doradztwem w zakresie zmiany polityki rachunkowości. Bardzo ładnie, Monika, to podsumowałaś wszystko. No jeszcze tutaj można dodać właśnie o tej części naszego zespołu, gdzie wspieramy zespół IT i wdrażamy narzędzia księgowe, no i jeszcze ta część atestacyjna, tak, o której już wcześniej wspominałam, tak, no bo to wszystko podchodzi pod tą część księgową. Ja czuję, że o tym, co Wy robicie, co robią konkretne zespoły, jakich obszarów Wasza praca dotyka, mogłybyśmy rozmawiać naprawdę godzinę. Ale chcę jeszcze poruszyć inny temat i trochę wrócić do tego obszaru ludzkiego, tych osób, które tworzą Wasz zespół. Macie bardzo duże doświadczenie, jesteście doświadczonymi osobami w Waszym zespole i może udało Wam się zaobserwować, czy jest coś takiego, jak idealny profil kandydata, idealny profil kandydatki do Waszego zespołu? Czy jest jakiś typ człowieka, który sprawdza się w Waszej pracy? W zespole takim jak nasz nie ma takiego, że tak powiem, perfekcyjnego profilu kandydata, aczkolwiek są cechy, wiadomo, które są szczególnie pożądane u przyszłych członków naszego zespołu. Przede wszystkim elastyczność i jakby chęć podejmowania wyzwań, chęć nauki. A tak jak wspomniałyśmy, jest wiele projektów, są one różnorodne, więc na każdym z nich da się wiele nauczyć. Wiadomo, że tak powiem, takie techniczna wiedza księgowa jest dodatkowym atutem, ale jak widać na przykładzie Poli, nie jest to must have. Dokładnie, to nie jest konieczne, ale no to też nie jest tak, że zupełnie nic nie zrobiłam w kierunku księgowości. W tym roku rozpoczęłam kwalifikację ACCA, także też się rozwijam w tym kierunku. Gratulacje. Tak, ale tak naprawdę, no to gdzie ja zaczynałam od stażu i nie miałam żadnego doświadczenia ani jakoś tam dużo wiedzy w finansach, no to z mojej perspektywy na pewno taka chęć właśnie do wyzwań, jak Monika mówiła, otwarta głowa do nauki i non-stop uczenia się tak naprawdę. No i też ta elastyczność, no bo ja robiłam naprawdę różne projekty, żeby zobaczyć, co nasz cały dział robi. Wsparcie kolegów i koleżanek, gdzie tak naprawdę uczyli mnie i wdrażali w przeróżne projekty, no to naprawdę dało duże efekty i dzięki temu mogłam naprawdę efektywnie pracować przez ten cały czas. Więc także komunikatywność, żeby umieć, że tak powiem, informować o tym, kiedy coś nam powiedzmy nie wychodzi, albo dopytywać, tak? Nie bać się nikogo, bo naprawdę wszyscy są naprawdę bardzo sympatyczni, jest super atmosfera. To nie ma co się bać, nikogo. Czyli możecie liczyć na wsparcie, pracę w teamie? Zdecydowanie. Jak najbardziej. Okay. No. Nie przerywam Wam w ogóle, bo naprawdę bardzo przyjemnie się słucha tego, kogo wy szukacie do tego zespołu i bardzo fajne też jest to, że po prostu szukacie ludzi, którym się chce. Ja tak trochę to rozumiem, tak, że wszystkiego można się bardzo nauczyć dobrze od osób. to podsumowałaś. Tak. To są Wasze słowa, to co mówicie, że wszystkiego można się nauczyć od tych osób, które są już tutaj dłużej, po prostu tej wiedzy nie kiszą w sobie, tylko rzeczywiście się nią dzielą. To naprawdę fajna rzecz. A czy są jakieś kompetencje, które Wy teraz widzicie jako takie
naprawdę ważne w momencie, kiedy no, jesteście już doświadczonymi osobami w naszym zespole, które przydają Wam się w Waszej codziennej pracy. Czyli zostawiamy ten profil kandydata, kandydatki, który dopiero chce dołączyć do organizacji, a może jest ktoś, kto już ma to doświadczenie i może wesprzeć nasz zespół, to wtedy jakie te kompetencje są ważne? No, poza tą elastycznością i chęcią Czyli ona nadal się liczy. Okay. Oczywiście, że tak. Ona liczy się, moim zdaniem ona liczy się na każdym etapie. A to także przede wszystkim umiejętność zarządzania czasem, bo wiadomo, ze względu na tą różnorodność i też to, że czasem trafia się tak, że jest to kilka powiedzmy takich mniejszych projektów, to dobrze jest, że tak powiem, wiedzieć, czemu nadać większy priorytet, czemu jakby, że tak powiem, mniejszy. No nie wiem, analityczny umysł. Mi przydaje się również, powiedzmy, ta wiedza księgowa, którą mam jeszcze ze studiów i, że tak powiem, ze swojego doświadczenia z poprzedniej pracy. Przede wszystkim przy realizacji takich stricte księgowych projektów, tak? Nie wiem, w sumie nie wiem, czy jeszcze chciałabym coś dodać. No ja z mojego punktu widzenia to mogę powiedzieć, że na pewno to, że posiadam analityczny umysł, no jest bardzo przydatne, tak? No bo dużo łatwiej było mi się uczyć wszystkiego tak naprawdę. Gdyby nie to, no to myślę, że mogłoby być troszeczkę trudniej. Oprócz tego, no ta elastyczność, tak? No bo też, tak jak mówiłam, zmieniałam te projekty, były różne i tak naprawdę w zależności od potrzeb rynkowych i sytuacji rynkowej, no to te projekty się zmieniają, tak? I raczej tutaj nie można mieć takiego nastawienia, że przyjdziemy i będziemy robić na pewno cały czas to samo. To tak na pewno nie będzie wyglądało. Raczej trzeba się nastawić na tą zmienność i do tego, że uczymy się cały czas czegoś nowego. No i teraz już jak jestem trochę bardziej doświadczona, no to na pewno ta organizacja tego czasu, zarządzanie swoim własnym czasem, tak żeby też działać efektywnie cały czas i czuć się dobrze i dobrze realizować wszystkie powierzone mi zadania. Chciałam Wam zadać pytanie, czy Wy macie w ogóle czas na to, żeby uczyć się nowych rzeczy, ale tyle powiedziałyście o tym rozwoju i o tym, że ciągle uczycie się czegoś nowego, że trochę je zmienię i chciałabym się od Was dowiedzieć, czego nowego się nauczyłyście przez ten czas, jak jesteście w PWC. Jakaś taka konkretna rzecz, którą udało Wam się jej nauczyć, będąc tutaj. No u mnie jest łatwiej, no bo ja się nauczyłam księgowości. Także do tego na pewno się nauczyłam, ale oprócz tego no to też pracy w zespole, tego, że wszyscy tak naprawdę działamy po to, żeby zrealizować jeden cel, tak? I że jak jesteśmy w tym zespole, no to właśnie po to, żeby mamy jakiś konkretny cel, dany projekt i żeby go zrealizować i wspólnymi siłami to robimy, tak? Nie robimy tego w pojedynkę, więc na pewno takiego ducha zespołowego. No i oprócz tego, no to myślę, że zarządzanie pracy gdzieś tam powiedzmy i organizację mam, bo mam taki charakter, który lubi organizować różne rzeczy, ale na pewno też tutaj pewne po prostu projekty wymagają tego od nas, tak żeby jeszcze się podszkolić. Tak, oczywiście można to rozwinąć. No i właśnie, nawiązując do księgowości, no to rozpoczęłam kwalifikację ACCA, tak, oprócz tego mamy jeszcze dużo innych różnych ścieżek, jeżeli chodzi o takie szkolenia profesjonalne. No ale też również brałam udział w takich szkoleniach dotyczących rozwijania umiejętności miękkich, tak? I też jest bardzo szeroka oferta i tutaj to tak naprawdę w zależności od tego, jakie mamy potrzeby, omawiamy je z naszym team liderem i realizujemy dane szkolenia. Monika, czy to rzeczywiście tak jest? Czy tutaj to jest jednostkowy przykład? Nie, tak, zdecydowanie zgadzam się z Polą. To, czego ja się nauczyłam, to może powiedziałabym tak, że zarządzania sama własnym czasem, no bo porównując do pracy w księgowości, to tam, jak wiemy, są powiedzmy rzeczy, które realizuje się na każdym etapie miesiąca. A tutaj powiedzmy jest deadline na projekcie, ale czasem są te projekty różne, więc nadanie priorytetów pewnym zadaniom, projektom oraz powiedziałabym też, że kontaktu z klientem, może takiej jakby swobody przy rozmowach z klientem, no bo tak jak mówię, wcześniej w księgowości, w biznesie to nie było takie oczywiste i też no, nie współpracowało się z tak wieloma osobami. A tutaj no, są spotkania z klientem, trzeba się do nich przygotować, także to bym pewnie wymieniła. To też chyba jest taka pewność siebie, że po prostu się wie i można zaprezentować te rozwiązania. Tak, myślę, że tak, że pewność siebie na pewno. Jak już Pola wspomniała, w PWC oferta szkoleń jest bardzo szeroka.
Są to szkolenia nie tylko w zakresie kwalifikacji takich zawodowych, profesjonalnych, ale także szkolenia z umiejętności miękkich, takich jak właśnie komunikacja, czy chociażby dawanie feedbacku innym członkom zespołu, co również jest bardzo ważne. I to jest ta umiejętność, której się również tutaj nauczyłam, ponieważ feedback daje się nie tylko członkom zespołu, którzy są powiedzmy na tych grade'ach niższych, ale również wyższych, co było dla mnie na pewno takim nowym doświadczeniem i czymś, czego się tutaj nauczyłam. Czyli jak rozumiem, to trochę jest tak, że jest baza szkoleń, z której możecie skorzystać, to jest wewnętrzna wiedza tutaj w PWC, ale jeżeli czegoś by w tej bazie zabrakło i jest wasza otwartość na nauczenie się czegoś z rynku zewnętrznego, no to można to po prostu zgłosić do team lidera i jakoś to przeprocesować, żeby się dowiedzieć czegoś więcej. Tak, i mogłybyśmy jeszcze tu wspomnieć o tym, że nasz zespół, że tak powiem, sam organizuje szkolenia takie wewnętrzne dla nas. No, mogą to być także lessons learned na przykład, czyli po realizacji jakiegoś projektu po prostu dzielimy się z innymi członkami SIMAS-u, co poszło dobrze, co się sprawdziło, co wyszło gorzej, aby wiadomo, te, że tak powiem, problemy się już nie powtarzały, nie zdarzały. Także to też jest bardzo ciekawe, że nasz zespół wewnętrznie organizuje takie sesje, gdzie możemy wszyscy w nich brać udział i uczyć się sami od siebie. Super, super, to brzmi... Tak jest, zgadzam się jak najbardziej z Moniką, we wszystkim, co powiedziała. To idealnie. Dam wam już spokój z profilem idealnego kandydata, idealnej kandydatki oraz z tym, co czerpiecie z tej wiedzy, ale wróciłabym do samego początku, bo jak zaczynałyśmy naszą rozmowę, to powiedziałyśmy dużo o różnorodności. Dla mnie SIMAS naprawdę to jest, SIMAS równa się różnorodność i ludzi, i projektów, ale zastanawiam się, jakie słowa wam kojarzą się z tym zespołem, jakie słowa charakteryzują wasz zespół, gdybyście mogły czymś takim się jeszcze z nami podzielić. Co tak naprawdę najbardziej? Elastyczność, różnorodność, tak jak powiedziałaś, ale też super atmosfera. Super atmosfera na projektach, bardzo życzliwi ludzie, którzy naprawdę mega wspierają w każdych aspektach. Ja bym tutaj nie była tak naprawdę tyle czasu, gdyby coś mi się nie podobało, tak? No, myślę, że ten nasz... Przypomnijmy, że ty jesteś 5 lat. Tak, ja jestem już 5 lat, tak? Także gdyby nie fajna atmosfera i ludzie, no to pewnie nie byłabym tutaj aż tak długo. No i tyle tak naprawdę z mojej strony. Ja bym to podsumowała tak, brak nudy, nie tylko ciekawe projekty, na których wiele można się nauczyć, ale także, tak jak Pola wspomniała, ludzie, atmosfera, nasze wyjścia wspólne. Mamy także gry w planszówki organizowane przez nasz zespół, gdzie wspólnie spędzamy czas. Także brak nudy to byłoby to, czym podsumowałabym SIMAS. To ja muszę zapytać, ulubiona planszówka SIMAS-u? Tajniacy, tak. Oczywiście. Tak? W różnych wersjach tak. Tajniacy, w różnych, bo każdy ma w innych. Okay. Z obrazkami, na słowa. Tak, ale zdecydowanie Tajniacy. Tak. Bo dlatego, że angażuje bardzo dużo osób ta gra, tak? I możemy się podzielić na 2 duże zespoły i jest taka właśnie też ta praca zespołowa i integracja. Team spirit. No. Czyli muszę jednak zmienić to równanie, że SIMAS to jest różnorodność plus teamwork. To chyba było idealnym w takim razie, tak. w takim razie równaniem. Dziękuję wam bardzo, dziewczyny, za podzielenie się też tymi informacjami. Ostatnie pytanie, jakie dla was przygotowałam. Gdzie można znaleźć informacje o waszym zespole? Zwłaszcza to, jak można do was dołączyć. Można informacje o naszym zespole znaleźć na stronie PWC Kariera. Tam należałoby wybrać dział Assurance, tak? I później szukać już tych ofert, gdzie jest SIMAS, czyli Capital Markets and Accounting Advisory. Tam szukamy ofert, jeżeli ktoś byłby zainteresowany pracami u nas, tak? Jeszcze czasami ogłoszenia pojawiają się na LinkedIn, ale ostatecznie tak aplikujemy przez tą stronę PWC. Mhm. Tak, nie mam nic do dodania. Nic dodać, nic ująć. W takim razie my zachęcamy was do tego, żeby sprawdzić to ogłoszenie i trochę ułatwimy wam nawet pracę, bo link do tego ogłoszenia znajdziecie oczywiście w opisie naszego materiału. Dziękuję wam bardzo za rozmowę, to była czysta przyjemność. Powodzenia na projektach. Dziękujemy.